Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. Ja mam na imię Karolina, a tutaj rozmawiamy o wszystkim, co związane z dzierganiem. Towarzyszy mi mój kot Luna, która obecnie kręci się po parapecie, ale podejrzewam, że prędzej czy później, o, już ją tam troszkę widać, pojawi się na ekranie. Dziś standardowo porozmawiamy o projektach ukończonych, a tych jest brak, projektach w trakcie, planach, zakupach, tym razem nie włóczkowych, ale związanych z dziewiarstwem i ogólnie o wszystkim po trochu. Wiem, że większość z Was będzie żyła prawdopodobnie targami, które z tego co wiem odbywają się właśnie dzisiaj, czyli w sobotę 7 marca w Warszawie. Bardzo chciałabym tam być. Niestety połączenia do Warszawy nie za bardzo mi pasują. Chodzi o dni. Ja mogę poza wakacjami, feriami i tak dalej wyjeżdżać tylko na takie bardzo krótkie weekendowe wypady, a akurat dni, kiedy mam loty do Warszawy, nie pokrywają się z weekendami, więc niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Natomiast, tak jak już Wam wspominałam, najprawdopodobniej będę na targach w Krakowie już niedługo, także bardzo, bardzo się na to cieszę. Ale właśnie, przygotujcie sobie coś do picia. Ja mam kawkę i możemy zaczynać. Projekty ukończone. Tu niestety nie mam Wam zbyt wiele do pokazania, ponieważ niczego w tym tygodniu nie ukończyłam. Czasu było mało. Ja też skupiłam się głównie na jednym projekcie, bo tak jak wspominałam Wam w poprzednich bodajże 2 vlogach, sporo tego wszystkiego mam na drutach. Jeden projekt udało się ukończyć, był to Rosy Sweater. Pokazałam go Wam w poprzednim odcinku. Teraz skupiłam się na Twist Light. Luna, nie malutku, tylko chodź tu. Skupiłam się na Twist Light Loop, czyli sweterku od Other Loops, który dziergamy w ramach kalu u Paulinki z Łuczkoteki. No i prawie kochani, prawie udało się skończyć, ponieważ, już Wam pokazuję, oj, tylko z niego może najpierw zejdę, tak, zostało mi około 20 rzędów rękawa plus zamykanie. No, prezentuje się w ten sposób, jak widzicie, bardzo tutaj zwężony na dole. Tutaj tylko górna część była troszkę zblokowana, natomiast reszta oczywiście blokowana nie była. Tutaj już jest jeden rękaw skończony. Mamy tu przeplotkę już tą drugą wykonaną podczas przerabiania rękawa. Pierwsza była na ramieniu i tu już dalej lecimy normalnie do momentu wykonywania właśnie zwężeń. Tak to wygląda. Ja bodajże zrobiłam o jedno zwężenie mniej, ponieważ planuję naprawdę agresywnie ten sweterek blokować, zarówno na szerokość, jak i na długość, więc troszkę się obawiałam, że mogę mieć te rękawy za długie. Tutaj jest takie zwykłe zamykanie oczek, czyli prawe na prawo, lewe na lewo. I tak właśnie zrobiłam, tak jak jest w rozpisce we wzorze. I w razie czego jest to łatwe do sprucia i ewentualnego przedłużenia rękawa właśnie o ten brakujące jedno zwężenie. No i tutaj właśnie brakuje mi dosłownie 2 zwężeń, czyli to jest około 20 rzędów. Tu całość już jest zamknięta w ten sam sposób. No i tyle, kochani. Tyle mi zostało z moherka bodajże 4, chociaż nie jestem pewna. To jest ostatni motek mojego Tynpergynta. Więc zobaczymy, ile dokładnie mi zejdzie. Ja nie pamiętam, ile tego Tynpergynta miałam, ale wszystko będę miała zapisane, więc jak już ukończę, zblokuję ten sweter, to Wam go pokażę jeszcze raz jakoś tak konkretniej o nim opowiem i podam Wam zużycie włóczki, bo na chwilę obecną już nie do końca wiem, ile tego jest. Oczywiście zgubiłam gdzieś zatyczkę, mam tylko jedną, chociaż Luna bardzo je lubi, te konkretne właśnie. Te takie okrągłe. Ona uwielbia je ściągać z drutów i później się z nimi ganiać po całym mieszkaniu. Na szczęście mam ich kilka par, więc może uda się odnaleźć jeszcze dodatkowe, bo chyba z 5 par w tej chwili mam 2. A reszta gdzieś jest w domu, bo to Luna się nimi bawiła, ale wiecie, no to jest małe, to się turla, więc może być tak naprawdę wszędzie. I z udzielgów, moi drodzy, to właściwie na tyle. A konkretniej na tyle, co będę Wam w tej chwili pokazywać, bo nie sądzę, aby był sens pokazywania Wam czegoś, czego w tym tygodniu w ogóle nie ruszyłam. Ale dla przypomnienia, tak szybko,
Mam jeszcze na drutach April Tea, to są testy dla Souvenirs i to jest następny w kolejności po zakończeniu Twist Loop. Mam również Sunday Pullover z kaszmirku, takiego cienkiego, 170 bodajże metrów, czy 175 w 25 gramach i to jest też test, ale bardziej włóczki i chociaż właściwie całego takiego zestawu włóczki ze wzorem od Knit Couture. To też będzie w trakcie. Postanowiłam spróć sweterek żakardowy, który pokazywałam Wam bodajże 2 vlogi temu. Ten od Zanet Knits, piękny żakard. Niestety ja go zaczęłam ponad rok temu. Jeszcze nie miałam wprawy w żakardach jako takiej i przerabiałam je za ciasno. I niestety tutaj nawet po blokowaniu, owszem, ja to mogę założyć, ale ponieważ jest to bardzo ściśnięty tutaj żakard, on robi mi taką bułę i tak podchodzi do góry. Mimo że są rzędy skrócone i wszystko, ale tu się robi taka bułka, ponieważ w tym miejscu jest po prostu za ciasno. Więc on idzie do sprucia i jeszcze go nie prułam, bo mi się nie chce, ale to zrobię, jak będę miała więcej czasu. Natomiast sweterek, ja teraz nie pamiętam jego nazwy, ja też go testowałam. Taki z żakardowymi właśnie wstawkami okrągłymi, cienkimi. Nie, no za jasny gwint nie pamiętam, jak to się nazywało. Tu Wam napiszę ewentualnie. I ten postanowiłam kończyć. Nie będę dalej kontynuować żakardu. Zostawię sobie tylko te 2 linie tutaj u góry, bo te linie są po całości na rękawach i na body do samego końca. Ja jednak nie chcę tego po całości, stwierdziłam. Natomiast bardzo, bardzo podoba mi się dzianina, jaka wychodzi mi z połączenia tych włóczek, a jest to Drops Lace Alpaka, która nie jest już dostępna w sprzedaży. Ja ją dorwałam na Vinted, to jest bardzo cieniutka alpaczka, taka chyba z jedwabiem. I połączyłam ją z Titicaką od Horstgarna. Świetna ta dzianina wychodzi, bardzo delikatna, bardzo cieniutka, bardzo przyjemna, więc genialny sweterek na wiosnę, a na lato również jak najbardziej się nada na takie trochę chłodniejsze dni, bo jest naprawdę lekki i delikatny. Także postanowiłam go dokończyć, ale już w jednym gładkim kolorze. Chusta od Stefka leży i czeka. Może się kiedyś doczeka. Szczerze mówiąc, nie wiem. No i co? I chyba tyle z takich rzeczy, które mam właśnie do roboty. Także kochani, dzisiaj podejrzewam będzie trochę krócej, no bo bez sensu, żebym Wam opowiadała o niczym, bo tak naprawdę mówię, skupiam się na tym jednym projekcie, dzisiaj go ukończę, dalej idzie April Tea i tyle, i tyle. Mam za to pomysły oczywiście na nowe projekty, które koniecznie chcę nabrać na druty i postanowiłam sobie, że jak tylko zakończę Twist Loop, to narzucę sobie co najmniej jeden, jeden projekt. No właśnie, no właśnie. I tutaj w związku z tym projektem robiłam sobie różne próbki, bardziej żeby zobaczyć jak dzianina wychodzi i kolor może bardziej tej dzianiny, niż tam sprawdzenie sobie próbki jako takiej, bo już do tego dojdę, jak zdecyduję się konkretnie z jakiego połączenia chcę dziergać. No ale dobrze, dobrze, może przejdźmy właśnie do tego. Sweterkiem, który chciałabym bardzo, bardzo narzucić na druty jak najszybciej, jest najnowszy sweterek od Susan Muller i to jest Suzy Sweater. Nie będę Wam tutaj o nim opowiadać, ja o nim opowiadałam w poprzednim vlogu, więc nie będę się tutaj powtarzać. Zajrzyjcie sobie na Ravelry, jeśli chcecie. To jest bardzo bazowy, fajny sweterek. Wiem, że ruszyły też zapisy na kal między drutami właśnie na ten konkretny sweterek, więc jeśli chcielibyście dziergać w grupie, to zachęcam. Te kale na pewno są fajne, choć chyba w jednym uczestniczyłam, a może nie. No nie wiem, ale ja akurat nie chcę się tutaj zapisywać na kal. Tam jest też u Kasi włóczka sugerowana właśnie do tego kalu i jest na nie jakaś specjalna zniżka. Ale mówię, ja korzystam ze swoich zapasów, mam ich na tyle, że nie muszę nic nowego do tego dokupywać, do tego konkretnego projektu. I tak, moim pierwszym pomysłem była włóczka Andes od Ayani Yarns, Amano, przepraszam. Tak ona wygląda. I to jest taka ciemna, gorzka czekolada z delikatnym tweedem. Jest bardzo fajny. Ja uwielbiam tweed.
zarówno takie delikatne, jak i takie mocne tweedy. Tutaj jest raczej ten delikatny, ale bardzo mi się ten kolor spodobał. Ja go sobie zamówiłam w sklepie Włóczkoteka u Paulinki. Ona ma właśnie włóczki firmy Amano i widziałam, że ma jakąś nową. Jest nowy vlog, będę zaraz oglądać, jak tylko skończę tutaj z wami, bo też mnie kusi. I tam też jeszcze jedna tweedowa weszła. Jak ja już chyba złożyłam zamówienie, ona wchodziła, albo już była na sklepie jako nowość, a ja już miałam przygotowany koszyk, więc podarowałam sobie, ale jest właśnie w kolejce u mnie. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale tweedowa. Nie ta, bo ta jest jedna tweedowa i tamta jest druga. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem z Bisygarnu. Prawdopodobnie. A druga to jest taki ala moherek, ale nie do końca moherek, bo tam widziałam, że jest baby alpaka w składzie, więc koniecznie też bym chciała. Z tym, że muszę sobie obejrzeć właśnie filmik Paulinki, ten i poprzedni, w którym pokazywała właśnie te tweedy, żeby się zdecydować konkretnie na kolor. Także tak, to jest to pierwsze. I zrobiłam sobie kolejną próbkę, bo ja już robiłam próbkę z tej włóczki i pokazywałam wam ją, ale zrobiłam jeszcze jedną, żeby się upewnić, czy to jest dokładnie to, o co mi chodzi i czy próbka mi się zgodzi. I tutaj mi się bodajże zgadza. Tam chyba jest 20 oczek, a ja tutaj miałam jakoś 19,5. 19,5, ale to jest na płasko, wiadomo, ja przerabiam, jak chyba większość z nas, trochę ciaśniej, gdy przepraszam was, tracę głos. Trochę ciaśniej, gdy pracuję w okrążeniach, więc myślę, że będzie ok. Dzianina jest fajna, to jest włóczka, właśnie, nie chciałabym powiedzieć tak kompletnie rustykalna, bo to nie jest, dajmy na to, Luna czy Dundaga, czyli wyjątkowo drapiąca, ale może nie drapiąca, szorstka wełna. To jest tak na pograniczu miękkości i przyjemności i lekkiej szorstkości, ale nie nieprzyjemnej szorstkości. Czuć po prostu, że to jest wełna, że to jest coś, co nam posłuży naprawdę na długo. Mam wrażenie, że to nie będzie się jakoś strasznie też kulkować, ani mychacić, więc to mnie bardzo, bardzo kusi i strasznie podoba mi się ten kolor. No i ten tweet oczywiście, jak widzicie, on nie jest tutaj jakiś wyjątkowo mocny. Także to jest pierwszy pomysł. No ale właśnie, nie jest pomysłem jedynym, ponieważ ja mam w zapasach też włóczkę, z której bardzo chciałam coś sobie wydziergać i jest to włóczka Pinta od Pasquali. Nie wiem, czy to nam się tutaj nie chce się za bardzo. O, może teraz? O, tak ona wygląda w takim cudownym kolorku. Nawet dobrze się tutaj oddaje. To jest kolor, już wam mówię, 124. Włóczka Pinta to jest 60% wełny, organiczne merino, 20% jedwabiu i 20% rami. No super, po prostu super. To jest tak przyjemne, ale też właśnie nie jest to jakieś takie puchate, super mięciutkie na zasadzie przelewające się w rękach, ale jest niezwykle delikatne, niezwykle przyjemne, a ten kolor jest cudowny. Ja mam oczywiście ilości swetrowe, więc mogłabym sobie coś zrobić. Tutaj podana próbka, kochani, jest 25 oczek na 10 cm, druty 3-4 mm i tu mamy 212 metrów w 50 gramach, więc to jest takie fingering. Natomiast ja chciałam to połączyć z moherkiem i chciałam to połączyć z moherkiem od Ito, moherek Sensai, który również mam ze sklepu między drutami, tak jak Pintę. Już dawno temu kupowany, tylko jakoś tak nie było okazji go z niczym połączyć. To jest, czy ja tu mam kolor? Chestnut 0333 i tutaj mamy 20 gram, 240 metrów, 60% moheru, 40% jedwabiu. To jest bardzo delikatny moher, bardzo przyjemny i jeden z przyjemniejszych w moim odczuciu. Cieniutki, nie jakoś taki strasznie włochaty, on dalej ma piękny halo, ale jest ono tak fajnie, równomiernie rozłożone na nitce i w dzianinie świetnie to wygląda. I już wam pokazuję taką szybką próbkę, też właśnie robiłam, z połączenia tych dwóch włóczek. Widzicie? Jest to halo, ale nie jest ono nachalne.
jest delikatne i jest niesamowicie przyjemna ta dzianina. Myślę, że te dwa kolory całkiem, może nie idealnie, ale całkiem fajnie ze sobą współgrają. Powstaje taki delikatny melanż, co akurat mi się też tu bardzo podoba. W ten sposób z daleka to wygląda. W brzuchu mi burczy. Muszę śniadanie zaraz zjeść. Tak to wygląda. Więc jak myślicie? Dobre połączenie kolorystyczne? O, gdzieniegdzie właśnie ten moherek się bardziej wybija i powstają takie przetarcia jakby. Dzianina jest cudownie przyjemna, cudownie lekka, zwiewna, delikatna, więc myślę, że też z powodzeniem na takie wiosenne pogody, cieplejsze, ale jeszcze nie letnie, nadałby się jak najbardziej. I jeszcze Wam przybliżę, to są dwa takie odcienie połączone. Czyli mówię, na pewno nie 1:1, ale myślę, że całkiem fajnie ze sobą współgrają. Powiedzcie mi, co o tym myślicie? No i właśnie. Waham się teraz pomiędzy tymi dwoma. E, tak jak mówię, te próbki są malutkie, to nie jest taka, wiecie, próbka. To jest po prostu próbka, która ma mi pokazać kolor po połączeniu, a to zrobiłam sobie, no bo bardzo, bardzo mi się to podoba, więc chciałam sobie zobaczyć jeszcze raz, jak to się przerabia, jak to wygląda. No i mówię, między tymi dwoma się waham, z którego no, nie do końca połączenia, bo tu jest jedna nitka, tutaj mam tą podwójną, czego użyć właśnie do tego Suzy Sweater. Zastanawiam się, może wy mi pomożecie, może ktoś z was robił coś z połączenia pinty z moherem i może mi coś na ten temat powiedzieć, jak to się nosi, jak to się układa. Ta jest na pewno odrobinę bardziej lejąca od tej. Ta bardziej trzyma kształt, ta jest taka typowo lejąca, więc ciężki wybór, ciężki, kochani. No i tak, co jeszcze? No jak już tak robiłam sobie te próbki, to chciałam również wypróbować włóczkę, którą też Wam już pokazywałam. To jest włóczka Aini, też od Amano Yarns, też od Włóczkoteki. W takim przepięknym kolorze, on jest absolutnie cudowny. I to jest kolor 5016 i tu mamy 50 gram, 50 gramów, 200 metrów, 80% baby alpaka i 20% silk, czyli jedwab. To jest przecudowne, przemięciutkie, przekochane. Robiłam z tego próbkę pojedynczą nitką, no i cudnie to wyszło. Dzianina lejąca, delikatna, tak miła, że po prostu wow. Natomiast ja chciałam, żeby z czymś to połączyć, ale tak, niekoniecznie chciałam dodawać moher. Zresztą nawet nie mam nic w domu w takim odcieniu. Dwa, wstępnie patrzyłam na różne kolory różnych moherków, które znam i które lubię i nie znalazłam nic, co by mi się podobało, co by było tak 1:1, bo akurat w tej włóczce chciałabym zachować ten kolor jak najbardziej. Nie chciałabym go zmienić właśnie moherem, tylko raczej zachować ten odcień, jaki tutaj mamy. Nie mam absolutnie nic w takim kolorze, a bardzo bym chciała. I przypomniałam sobie, że już dawno kupiłam na szpuli jedwab z kaszmirem. Tam jest chyba 80% kaszmiru i 20% jedwabiu, bodajże, nie wiem, czy od Zegna Bureta, czy jakiejś takiej, wiecie, fancy firmy. Ja tu mam na szpuli jeszcze go trochę, bo ja go przewinęłam sobie w ciasteczko, a część jeszcze zostawiłam na szpuli. Wygląda w ten sposób. I tak, to są nieidealne, ale bardzo zbliżone kolory. Widzicie? Czekajcie, zasłonię twarz może. O. One są naprawdę bardzo zbliżone i tak sobie pomyślałam, dobra, to szczelę sobie taką malutką próbkę, żeby zobaczyć, jak to razem wygląda, czy ten kolor właśnie mi się nie gubi. No i jest próbeczka. Jest próbeczka. Zbliżenie. Odrobinę oczywiście ten kolor się zmienia, bo ten jedwab ma taki jakby lekko cieplejszy odcień. I tak, to już jest wyprane. Ja nie wiem, czy jakiegoś płynu dodawałam, czy po prostu w wodzie moczyłam. Jest bardzo, bardzo delikatny meszek, ale taki naprawdę praktycznie niewidoczny. On jest, zapewniam Was, ale mówię, bardzo, bardzo ciężko dostrzegalny w kamerze. Nadal jest cudowna dzianina, nadal jest super przyjemna.
super lejąca i mięciutka i delikatna. I jak widzicie, może tak Wam połączę, wydaje mi się, że kolor został zachowany. Jak myślicie? Postaram się w różnych takich pozycjach to pokazać, inaczej jak światło pada. Ja przy okazji też sobie zobaczę w kamerze, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że ten kolor właśnie został całkiem dobrze zachowany i jest to już jakaś opcja. I nawet wstępnie znalazłam wzór na ilość oczek, jaka tu mi wyszła. Tu mi chyba wyszły 22 albo 23 oczka, właśnie w tym połączeniu. Na drutach nie pamiętam, chyba na czwórkach robiłam właśnie. Dlatego ta dzianina, ona nie jest prześwitująca. Widać tam dziureczki, ale w żadnym wypadku nie będzie prześwitywać. I to był sweterek bodajże Aldus od Isabel Kramer. Chyba Aldus się nazywa, jakoś tak. Ja już go miałam też w bibliotece od dawna, dawna. Bardzo mi się on podoba. On ma tam dwie opcje. Można go robić na prosto, a można go chyba delikatnie poszerzać jakoś na taki bardziej trapezowy kształt, coś takiego. Ja nie wczytywałam się jeszcze dokładnie we wzór, więc nie chcę Was tu kłamać, ale wiem, że są tam jakieś dwie opcje i myślę, że właśnie to połączenie sobie wykorzystam, ponieważ ten kaszmir, kochani, to jest bardzo cieniutki kaszmir. On ma w 100 gramach 1500 metrów, więc pojedynczą nitkę na pewno tego przerabiać nie będę. W podwójną, no musiałabym sobie drugą szpulę dokupić. I to wciąż będzie cienizna jednak. Natomiast jako dodatek właśnie tu myślę, że mi się sprawdził całkiem dobrze, bo po pierwsze, no tutaj niby jedwab jest, więc nie powinno się to jakoś strasznie rozciągać, bo ten jedwab będzie raczej trzymał. Ale mówię, no szkoda mi tego jedwabiu, bo nie do końca mam go z czym połączyć, bo nie mam nic w takim odcieniu, a dokupywać coś kolejnego, no nie bardzo, skoro już mam tą włóczkę i naprawdę myślę, że ten kolor całkiem fajnie się zachowuje. I myślę, że w to pójdę. Będę uszlachetnię sobie jeszcze bardziej tą wspaniałą włóczkę, bo ona jest naprawdę cudna, więc jeśli macie okazję, to zamówcie sobie. A, tak właśnie, przy okazji dzisiaj widziałam maila chyba, czy może to było na Instagramie, nie pamiętam. Właśnie z okazji Dnia Kobiet na sklepie Włóczkoteka, dzisiaj, czyli 7 marca i jutro 8 marca, jest 10% na wszystkie włóczki. Także kochani, zaglądajcie tam, jest świetna okazja, żeby właśnie sobie zamówić. I ja Wam mówię od razu, te dwie to jest absolutny, oj, przepraszam, absolutne cudo. Tu mamy Andes. Ja Wam nie powiedziałam chyba, co to jest, to Wam powiem może. 60% alpaka i 40% patagońska wełna. Cudowna włóczka, naprawdę. Uważam, że jest delikatniejsza od Pergenta, chociaż Pergent mnie akurat w ogóle nie drażni, ale i ta jest delikatniejsza. I właśnie ta. To jest masełko cudo. Chyba że jesteście uczuleni na alpakę. No to niestety, to jest alpaka. Niestety, baby alpaka. I jak widzicie, tak Wam może przybliżę, tu nie ma tych takich długich, odstających włosów, które są bardzo często w alpace. Tu tego nie ma, to jest wszystko delikatne, to jest właśnie taki puszek bardziej niż tak te odstające włochy, więc korzystajcie z okazji, że jest promocja, bo naprawdę jest to świetna włóczka i ja chyba właśnie zdecyduję się na to połączenie z kaszmirem, który mam, żeby po prostu go zużyć. I myślę, że naprawdę będzie to coś fajnego. No i co? No i tyle, kochani, jeśli chodzi o próbki. A, mam Wam do pokazania zakup, właśnie. Bo kupiłam sobie coś, co nie jest włóczką, ponieważ jeśli chodzi o włóczki, ja oczywiście mam dość, ale to nie znaczy, że ja ich nie kupuję. Jak widzę coś interesującego, jakąś nowość, albo jest włóczka, którą od jakiegoś czasu chciałam wypróbować, a na przykład jest w dużej promocji, to ja kupuję, tak? To się nie przeterminuje. Ja jestem z tych, którzy lubią mieć duży zapas włóczki, ale całkowicie rozumiem też osoby, które lubią mieć małe te zapasy na konkretne projekty przygotowane, bo duża ilość ich przytłacza. Mnie nie przytłacza i ja to lubię. Mnie bardziej przytłacza fakt, że dajmy na to, chcę rozpocząć jakiś projekt. Bardzo mi się, tak jak na przykład teraz niedawno wyszedł ten Suzy Sweater od Susan Muller, chyba Susan Muller. I ja go chcę robić, prawda?
No, akurat teraz mam druty zajęte i tylko dlatego go nie rozpoczęłam, ale normalnie jak widzę jakiś wzór, który bardzo mi się podoba, ja go chcę zaczynać już natychmiast i mnie przytłaczałby fakt, że ja nie mam włóczki do wzięcia już teraz i zrobienia sobie próbek, pokombinowania z różnymi połączeniami, tylko musiałabym wtedy szukać na internecie jakiejś włóczki. Ja nie mam tutaj sklepów stacjonarnych żadnych, żebym mogła sobie pójść i pooglądać i pomyśleć, co by się nadało. Więc muszę przeglądać sklepy internetowe, szukać czegoś odpowiedniego, zamówić to, czekać aż przyjdzie. Nie, 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 absolutnie nie, ja tak nie działam. Ja muszę mieć już gotowe tutaj zestawienia u siebie. Ewentualnie, jeżeli chciałabym wypróbować konkretnego połączenia, które sugeruje projektant, a go nie mam, no to wtedy mogę sobie domówić. Ale często gęsto jest tak, że ja korzystam z tego, co mam, bo mam na tyle różnorodne włóczki i w takich ilościach, że naprawdę jest czego wybrać. Ale właśnie, to jest przez to, że ja sobie zamawiam bardzo regularnie włóczki, a poza tym też sporo dostaję ze współpracy, o czym zawsze Wam mówię właśnie. Sporo też zamawiam pojedynczych motków na próbki dla Was i dla siebie. Oczywiście to nie jest tylko dla Was, ale próbki robię też dla siebie, żeby zobaczyć, jak dana włóczka się zachowuje. E, Porównanie właśnie takich zamienników moherów albo zamienników moherów, które mam z samych moherów, nie zamienników, którą też mam film taki w planach dla Was. Także ja mam tych włóczek sporo i mi osobiście to bardzo odpowiada, choć wiem, że dla wielu taka ilość byłaby przytłaczająca. Dla mnie nie jest. Wszyscy jesteśmy inni i róbmy tak, żeby nam było dobrze. No. I tyle. Ale właśnie, wróćmy do sedna, bo ja odbiegłam troszkę od tematu. Zakupy. Zakupy były. I tym zakupem było coś, co chowa się w takiej fajnej saszetko-torebeczce, którą już jak tylko zobaczyłam, wiedziałam, że będę miała do użycia na projekty. W środku, kochani, chowa się coś takiego. I to jest, gdzie tu jest, o, tu jest przód, tak Wam pokażę ładnie. To jest przód i to jest Redesigned. Firma Redesigned. Co ja Wam mogę powiedzieć? No to jest etui na druty, tak? No to się rozumie samo przez się. Ja już od jakiegoś czasu tak poszukiwałam, oglądałam różne etui, głównie w firmie Mood, ale też w innych. I gdzieś mi tam w tych moich poszukiwaniach wpadło w oko to konkretne etui. To jest projekt 14. No i zaczęłam oczywiście poszukiwać różnych recenzji, opinii, zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Sporo tego było. Jedną z ciekawszych, które znalazłam, taką dokładniejszą, gdzie są pokazane dokładnie kieszonki, wszystko, ja zaraz Wam to pokażę. Ale właśnie taki filmik znalazłam u Stevena Westa. On właśnie pokazuje to etui dokładnie, on go używa podobnoż osobiście. Więc to już mi pokazało mniej więcej właśnie, jak to tam wygląda w środku, jak to się. Ja lubię widzieć produkt u kogoś w rękach, wtedy bardziej sobie wyobrażam wielkość, bo to, że są podane wymiary, no owszem, mogę sobie wziąć, nie wiem, linijkę czy miarkę i zobaczyć, jak to wygląda, ale ja to lubię zobaczyć, jak ktoś trzyma w ręku, prawda? I później też trafiłam na filmik u Roxany, Knitted Moments. Ona też pokazywała to etui, też je ma, tyle że ona ma w tym innym odcieniu Wood, coś tam, Burnt Wood, nie pamiętam, to jest Burnt Tan. I ja się wahałam między tymi dwoma kolorami. Pisałam do Roxany, żeby jeszcze mi powiedziała, czy jest zadowolona z tego etui i właśnie jaki ma kolor. I stwierdziłam w końcu, skoro Roxana ma ten ciemniejszy, ja sobie wezmę ten, on też bardziej pasuje do mojego etui na Bettina bodajże się nazywa, z Mooda na druty z żyłkami, takimi stałymi. Tutaj mamy myteczki. O, tak to wygląda. Na meteczkach co my tu mamy? No, kod kreskowy, projekt 14, kolor. I teraz tak, to jest skóra wysokiej jakości. Mogą wystąpić wariacje kolorystyczne, co jest naturalne, ponieważ nie jest to produkt taki, wiecie, nienaturalny, który łatwo ufarbować, tak samo jak jest z wełną. Mamy różne dyeloty, więc tu jest podobnie. Co tu mamy? Nie wkładać na światło słoneczne, bo może się zmienić kolor, to wiemy. No i tyle. Czyli to. I tu mamy taką
dodatkową myteczkę właśnie z tej skórki. To można by tak naprawdę użyć do czegoś tej metki skórzanej, ale dobra, dobra. No i dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Z przodu prezentuje się w ten sposób. Ja tu jeszcze w środku nic nie mam. Otwieramy. Tu, jak widzicie, są dwa zatrzaski, czyli w zależności od tego, jak bardzo to napakujemy, jeden zatrzask lub przesuwamy sobie dalej i w tym momencie tu nam się tworzy większa przestrzeń. Teraz tak, gdzie my to mamy początek? Otwieramy. Raz, dwa, trzy. Wygląda to w ten sposób. Zaraz Wam dokładnie powiem. No tutaj jest chyba jasne, tak? Tu jest jasne, tu mamy, już Wam mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć przegródek na druty, od takich cieńszych do takich grubszych. Tutaj dodatkowo mamy kieszonkę, taką schowaną, żeby coś sobie jeszcze tutaj wsadzić. Dalej mamy to samo, taką samą ilość kieszonek też, od węższych do szerszych. I tu mamy kolejną kieszonkę. Idziemy dalej. Dalej, tu Wam przybliżę. O, są dziureczki, żeby wsadzić sobie igły dziewiarskie. Bardzo przydatna rzecz, bo ja ciągle je gubię. I tu. I to jest, czekajcie, metkę przesunę. To jest ta część, na której najbardziej mi zależało. To jest przeznaczone na druty na stałej żyłce. Ale. Ja to też chcę wykorzystać na żyłki jako takie, bo mi się one zawsze plączą i tak dalej. Owszem, no tu można by je trzymać, tak? Pewnie. Tylko, że jak później chcę jedną wyciągnąć, to muszę sprawdzić, która jest jakiej długości i tak dalej. A planuję część, połowę lub może nawet więcej z tych właśnie kieszonek, może jedną tu część, wsadzić sobie żyłki. Ja mam żyłki wymienne głównie z drutów jakich? Bo ja głównie używam Forte 2.0 od Ciałgu. Mam druty wymienne i mam jedną parę na razie tych nowych od Ciałgu kładsów i może dokupię sobie jeszcze jakie. To są te same żyłki na szczęście, więc ilość żyłek mi się nie zwiększy. Natomiast mam te żyłki czerwone, Red Lace'y, które są moimi ulubionymi i muszę do nich sobie jeszcze dokupić te. Tam są takie jakby gwinty teraz wyszły, dodatkowe, że te Red Lace'y zamieniają się ze zwykłych na obrotowe, bo Red Lace'y, ta czerwona żyłka, ona nie jest obrotowa. Mi to osobiście jakoś specjalnie nie przeszkadza, ale przy mniejszych obwodach wolę jak żyłka jest obrotowa jednak. Mam też nylonowe, takie przeźroczyste i mam srebrne, takie cieniutkie. No i właśnie, w różnych długościach. I chciałabym je podzielić i w szerokościach, bo ja jak dokupiłam sobie druty 3 mm właśnie Forte, no to od 3 mm, przy drutach 3 mm jest inny gwint, mniejszy. I mam 2 albo 3 żyłki właśnie na te gwinty mniejsze, a reszta jest na te normalne. I chciałam je jakoś tak w miarę sobie podzielić i tu poprzypinać. Plus jeszcze mam żyłki do sinitów, bo to są drugie w kolejności praktycznie druty, których używam najczęściej. I do nich też mam z 2 gwintami, do cieńszych trójeczek i do grubszych od tam 3,5 czy może od 4, jakoś to tak jest, dalej. I też chciałabym je mieć tutaj posegregowane i jako tako. Może właśnie je podzieliłabym to na gwinty, wiecie, na tej zasadzie. Tutaj dalej, na pewno, ponieważ używam też drutów Adinovel dość często, więc myślę, że tu wsadziłabym sobie może ze 2 pary takich najczęściej używanych, czyli 3,5, 4, może 4,5 do jednej przegródki. Tu też do jednej na pewno wsadziłabym sobie te nowe cieniutkie, znaczy nie cieniutkie, króciutkie takie skarpetkowe. One tam nie wiem ile centymetrów mają, też Wam pokazywałam. Jedne mam z Ciałgu, no na cicho, a jedne mam z Sinita właśnie, więc też bym sobie tutaj wsadziła w jedną przegródkę. No co? No. Chwila przerwy dla kota. No, też bym sobie wsadziła, żeby ich nie zgubić, bo one są tak malutkie, że mi się wszędzie pałętają. I tu tak pomyślałam wsadzić sobie właśnie naprzemiennie druty Forte i Sinity w tych wszystkich rozmiarach, albo po 2 stronach. Jeszcze nie wiem, jak to ogarnę, o tym będę dopiero myśleć. I może
zostawić trochę miejsca na kładce. Myślę, że tak. Natomiast etui, które posiadam od Made by Eya, takie z tej wash papy to się nazywa, w nie wsadziłabym sobie moje druty od Knit Pro Mindfulness, bo ja mam cały zestaw, powiększony zestaw. Mam zestaw i do tego zestawu dokupiłam sobie wszystkie brakujące rozmiary, więc ja ich mam sporo, ale to są te 10 krótkie. Myślę, że tam je jakoś sobie powsadzam. I tamto etui właśnie by mi się na te moje tylko i wyłącznie Boże, Knit Pro Mindfule przydało, ale dobra, lećmy dalej, czyli tutaj, o, tu są kieszonki, dodatkowo, tak, jedna i druga. Tu natomiast jest taki, o, dzędzelek na gumeczce i oni tutaj pokazują na przykład, żeby miarkę sobie taką zwykłą, wiecie, wsadzić albo coś, no ja nie wiem, ja bym tutaj może sobie wsadziła szydełko, plus coś jeszcze, albo ze 2 szydełka, takie, które używam czasami do podebrania oczek czegoś. Mam też takie etui na igły drewniane od Knit Pro, to też bym tutaj mogła wsadzić. No coś na pewno się tutaj wymyśli. No i mówię, wygląda to w ten sposób. Jeszcze puste, ale no i zamykamy, o tak. I tyle, moi drodzy, tak to wygląda. Bardzo mi się to etui podoba, strasznie jestem zadowolona z tego zakupu. Tutaj mi się troszkę, widzicie, o, tutaj metki były. się jak to się nazywa, odkształciło, ale myślę, że to z czasem się ładnie, to jest mięciutka, bardzo fajna skórka taka, o, to nie jest sztywne, to jest właśnie takie mięciutkie, o, bardzo, bardzo elastyczne, tak jak widzicie. I kolor jednak, cieszę się, że ten wybrałam, on mi się bardzo podoba. Także zakupy tylko i wyłącznie to, ale jest to świetny zakup. Ja jeszcze miałam tak 10% zniżki, więc ogólnie jestem zadowolona. I co dalej? A, dalej, właśnie. Niewiele dalej, kochani. Teraz opowiemy sobie tylko o wzorach, które chciałabym Wam polecić i to by było na tyle. Także wydaje mi się, że odcinek będzie krótszy niż zwykle, co może niektórym z Was się spodobać, a niektórym wręcz przeciwnie, ale cóż, takie życie. Mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się coś spodobało. Ale dobrze, przejdźmy teraz do wzorów. Chyba nawet uda mi się wszystko za jednym ciągiem, bez przerywania nagrać, więc to też jest plus, chociaż zgrywanie tego później zajmuje dużo więcej czasu, ale damy radę. Internet mam całkiem dobry, więc jakoś to pójdzie. Więc dobrze, przejdźmy do wzorów. Wzorów, które niekoniecznie są nowe, ale akurat są nowe dla mnie, bo dopiero je zauważyłam, albo są nowe jako tako właśnie na Ravelli, bo ja głównie na Ravelli poszukuję wzorów, lub też były na przykład na Ravelli, gdy wchodzimy we wzory, to są różne zakładki, na przykład wzory debiutujące, te Hot Right Now, albo takie, które są dopasowane dla Ciebie, czyli takie highlights dla Ciebie względem tego, co normalnie przeglądasz, co masz w bibliotece, co dodajesz do ulubionych. Więc ja przeglądam zawsze te kategorie i coś tam zawsze mi się ciekawego pojawi. Pierwszą z takich rzeczy jest Unicorn Horn Skinny Scarf i to jest Steven West, mój ulubiony, i on ostatnio właśnie sporo takich szaliczków wypuścił, a ja takie cienkie szaliczki uwielbiam, one są dla mnie bardzo wygodne i ja je praktycznie cały rok mogę nosić. I w tym, co jest ciekawe, najbardziej ciekawe to jest tutaj te brzegi, wykończenia, właśnie wyglądające jak róg jednorożca, stąd podejrzewam nazwa. To jest przeznaczone na włóczkę DK plus lace i powstaje DK. No tu Ravelli nie zawsze sobie radzi. Ja zobaczę, jakie były włóczki użyte. Faktycznie DK 100 gramów 254, nie, 232 metry, to jest tandem Old West Wool, a drugą jest Glow Hair, czyli mohair 25 gramów 209 metrów, no czyli faktycznie DK w połączeniu z mohairem i daje nam tu próbkę 24 oczka na 30 rzędów, ale na drutach 4,5 mm, ale to nie jest ściegiem gładkim, tylko broken ribbing, czyli tym takim złamanym ściągaczem. Tak chyba najprościej jest to przetłumaczyć, najbardziej dosłownie.
Ale ciekawy jest ciekawy, bardziej ciekawą opcją są właśnie te przeplotki tutaj na wykończeniach. No ale zobaczmy, tutaj skończony udzierk ma 140 centymetrów długości i 15 centymetrów szerokości w najszerszej części. Potrzeba około 206 metrów z każdej włóczki, czyli po jednym motku spokojnie nam starczy. Co my tu dalej mamy? 4,5 mm. Próbkę Wam powiedziałam. No i tyle. Tutaj autor pisze, że jest to chusteczka, szaliczek szybki do wykonania. Te warkocze są właśnie na samych tutaj brzegach tylko, a ten Broken Rib Stitch daje całą tą fajną teksturę na reszcie udziergu, na reszcie szaliczka. Także to mi bardzo wpadło w oko i myślę, że prędzej czy później będę chciała to wykonać. Kolejną rzeczą, która wpadła mi w oko, jest Flyaway Sweater od Terrain Knits. I dlaczego mi to wpadło w oko? Otóż tu jest żakard. Jak wiecie, ja za żakardem nie przepadam. Zależy jeszcze za jakim, tak? Zależy za jakim. W Rosy Sweater bardzo lubię. Nie przepadam za tym żakardem w okrągłych karczkach. Dlatego też właśnie z tego jednego projektu, którego chciałam zrezygnować, jednak będę go kontynuować, ale bez dodawania większej ilości żakardowych pasków, bo on jest właśnie okrągłym takim karczkiem. Natomiast tutaj, no tutaj jest inaczej. Tutaj ten żakard jest na dole, jest obniżony właśnie, pojawia się gdzieś w połowie swetra i na dole rękawów. Ale tak, włóczka fingering, 25 oczek na 31 rzędów drutami 3,25. No to jest bardzo mała próbka i ja nie lubię takich małych próbek, więc podejrzewam, żebym tu coś kombinowała. Mamy tu rozmiary od 1 do 8, wzór jest w języku angielskim. I teraz, co mamy dalej? Jest 10% zniżki do 6 marca, jest podany kod na stronie wzoru. Mamy tutaj drop shoulder, konstrukcja boxy, czyli taki właśnie oversize'owy, na prosto robiony i cropped, czyli skrócony. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić dłuższy, ale jest zaprojektowany właśnie na taką wersję boxy i cropped, czyli skróconą i pudełkową. Ja takie swetry bardzo lubię, dlatego też mi się rzucił w oczy. Nabieramy na tyle i lecimy od góry do dołu w tej z powrotem. Później nabieramy oczka na ramiona, robimy przód, łączymy body, oddzielamy rękawki, łączymy body i lecimy. I wtedy rozpoczynamy żakard. Wtedy rozpoczynamy żakard właśnie w okrążeniach. No i tyle. Co my tu jeszcze mamy? Nie, no tyle, kochani, tyle. To są najważniejsze takie informacje. Drop shoulder, żakard robimy tylko w okrążeniach. Tu jest gładko, dopiero po oddzieleniu rękawów rozpoczynamy pracę nad żakardem. Tutaj mamy rozmiary, jeśli chodzi o obwód, od 84,5 do 206,5 cm mają w obwodzie i jest zaprojektowany z myślą o pozytywnym luzie między 18 a 35,5 cm, czyli dość spory luz, ale swetry typu boxy właśnie raczej powinny być noszone z tym większym luzem, bo inaczej wygląda to po prostu dziwnie. I tak, no bardzo mi się to podoba. Podoba mi się też ten żakard. Wydaje się on być dość łatwy, choć gdzieniegdzie widzę tu dość długie przejścia, że trzeba będzie łapać te floatsy, czego nie lubię, bo ja ich nigdy nie łapię, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Musiałabym się troszkę przyjrzeć dokładnie temu wzorowi, czy byłabym w stanie to przełożyć na trochę jednak większą próbkę, bo niekoniecznie chciałoby mi się to tak dziabać, powiem Wam szczerze, ale bardzo mi się podoba, bardzo zwrócił moją uwagę. Także polecam. I kolejna rzecz, która niekoniecznie jest w moim takim standardowym zestawie, że tak powiem. Bo jak wiecie, ja lubię proste swetry, tak jak ten. To jest Just Sweater
albo juice jumper, coś takiego, czy tam pullover od Kutowej Kiki, czyli to jest zwykły ściek gładki. Jedyne co tu jest innego, to że są oczka dodawane w trochę inny sposób niż przy okrągłym kartku. Dzięki temu on naprawdę fajnie leży i fajnie wygląda. Dla mnie oczywiście. A tutaj mamy, kochani, The Nitonomy Pearl Vest, tak. E, I tak, to jest full cable, czyli warkocz na warkoczu, warkoczem pugania. Ja nie lubię warkoczy. Ja lubię czasem gdzieś tam, tak jak robię ten twist loop, zdecydowałam się na niego, bo te warkocze są tylko gdzieniegdzie, nie ma ich wiele, nie są takie, wiecie. Natomiast tu jest na wypasie full warkocz po prostu, całość. To jest kamizelka, bez rękawków, dzięki Bogu mniej dziergania, ale, ale te warkocze są naprawdę super. To jest połączenie ściegu gładkiego, a druga przekładka jest bodajże robiona ryżem, z tego co widzę, choć oczywiście mogę się mylić, natomiast pomiędzy warkoczami mamy garter stitch to chyba jest. Nie jestem pewna, ale zobaczmy dalej. Próbka jest straszna, ale myślę, że to jest dlatego, że jest to na warkoczach, ponieważ mamy tutaj 28 oczek na 35 rzędów drutami 4 mm, włóczka DK, więc podejrzewam, że ta próbka jest tak duża, mała, ma tyle oczek, że jest to właśnie, są tam warkocze, więc one tą dzianinę ściągają. Rozmiary od 1 do 8, wzór jest w języku angielskim. I teraz tak, robimy ją od góry do dołu. Tak, czyli zaczynamy od tyłu, robimy go w tej z powrotem. Jest, są tam zwiększenia dodane, żeby ładnie wyprofilować. Shoulders, czyli ramiona, są robione oddzielnie w rzędach. Następnie są połączone poprzez dodawanie oczek na środku przodu. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jak się to czyta, to człowiek nie ma pojęcia, przynajmniej ja, nie mam pojęcia o co chodzi, dopóki nie chwycę za druty. I tak, neckband, czyli tutaj karczek, oczka są podbierane i jest robiony rib, czyli to jest chyba zawijana, ale też nie jestem pewna, nie chcę tutaj kłamać, czy to jest ta taka podwijana, ale ładnie tak wygląda. Kto wie, kto wie. Czy jest to tu napisane? Nie bardzo, więc możliwe, że jest to po prostu wykończone tym Italian Bind Off. Czyli tak, rozmiary od 1 do 8, szerokość, obwód między 80 a 160 cm. Są podane też inne wymiary, jak tam długość i głębokość tutaj wycięcia, ale nie będę Wam tego wszystkiego czytać. Włóczki sugerowane to jest Sadness Garn Double Sunday albo Isager Jensen. Nie znam żadnej z tych włóczek, dużo o nich słyszę, ale ja osobiście ich nie próbowałam, ale to są włóczki DK oczywiście. Tak, i tutaj właśnie jest napisane, że 28 oczek na 35 rzędów, próbce 10 na 10 w tym wzorze warkoczowym po praniu i blokowaniu. Druty 4 i 3 mm. I tyle. I nic tu więcej nie ma, powiem Wam. Nic tu więcej nie ma. Nie. Widzę tutaj główną, tą pierwszą kamizelką, którą widzimy na zdjęciach, jest wykonana w bardzo fajnym, szarym kolorze. Bardzo mi się podoba. Jest tam jeszcze wersja jasna i wersja testerów, ale najbardziej podoba mi się właśnie ta ciemna, gdzie mogłoby się wydawać, że warkocze najlepiej prezentują się na jasnych kolorach. Natomiast tutaj wygląda to absolutnie cudownie i jeszcze na pierwszych zdjęciach, kiedy jest to sparowane z dość ciemnym takim ala garniturkiem, rewelacja. No a ja akurat chyba tutaj wrzucę zdjęcie z białą koszulą, co też fajnie wygląda. No bardzo mi się to podoba, ale czy ja bym coś takiego zrobiła? Nie jestem pewna. I naprawdę, ja umiem robić warkocze, to nie jest jakiś rocket science, nie żeby mi to jakoś przepięknie, cudownie wychodziło, ale jestem w stanie je zrobić. Problem polega na tym, że jak ja się na tych warkoczach chociaż na chwilę przestaję skupiać, to ja zaraz coś spierdzielę.
Tu jakieś oczko źle przełożę, albo tutaj zamiast prawego dam lewe, wiecie, a tu jest jeszcze ten ryż, więc bardzo bym chciała. Może ktoś chciałby mi ją zrobić. Bardzo bym chciała ją zrobić. Może kiedyś, może w lecie bym ją zrobiła, kiedy Julka może będzie w Polsce, a ja mam wtedy wolne i wiecie, mogę tak naprawdę siedzieć i skupiać się na jednym, nie mam żadnych obowiązków, mogę typowo zająć się dzierganiem, to może wtedy by się udało. Ale dobra, na tyle moi drodzy dzisiaj. E, Wszystkim Wam życzę udanych targów, chociaż zapewne obejrzycie ten odcinek już po targach. Koniecznie pochwalcie się, jak było, co kupiliście, jak wrażenia. Mówię, ja mam nadzieję, że będę na tych targach krakowskich, więc miło będzie mi Was spotkać. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko się jako tako spodobał, chociaż za wiele Wam dzisiaj nie miałam do... Oj, kamera. Za wiele Wam nie miałam dzisiaj do pokazania. No ale cóż, bywa i tak, prawda? Co ja chciałam jeszcze? No tak, kody zniżkowe jak zawsze na dole w opisie. Standardowym kodem jest Tangled by K. Do sklepu Kokonki 5% zniżki na wszystko. Nie łączy się z innymi promocjami, więc podejrzewam dzisiaj, skoro jest, znaczy jutro będzie Dzień Kobiet, to w wielu sklepach, w tym w Kokonkach jakaś tam promocja się trafi, więc wtedy z moim kodem to nie zadziała. No i tyle. Tyle moi drodzy ode mnie na dzisiaj. Miło mi było z Wami pogadać. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Pa.